Oto 8 powodów, dla których warto przekopać glebę pod uprawę warzyw. Glebę zwykle przekopuje się na jesieni, a wiosną tylko wzrusza. Co nam daje ten zabieg? Po pierwsze, zapewni nam to poprawę struktury gleby, rozdrobnienie jej i jej użyźnienie. To bardzo ważne, gdyż niektóre warzywa nie radzą sobie w zbitej, twardej glebie. Przekopanie gleby na grządce warzywnej jest odpowiednikiem orki na polu. Modna uprawa bez przekopywania nie zawsze się sprawdzi, nie każdy gatunek rośliny dobrze zaplonuje. Gleba nieprzekopana sprawdzi się u roślin o długich pędach, które same tworzą warstwę ograniczającą chwasty, np. dyniowate oraz warzywa wieloletnie, dominujące i mało wymagające. Mówi się, że w naturze przecież nikt nie przekopuje gleby, a rośliny dobrze rosną. Uprawa grządek jest jednak odmienną sprawą, bo tu uprawia się warzywa i rośliny jadalne w warunkach, które nie są ich naturalnym środowiskiem, które wymagają odpowiednich warunków i pielęgnacji do prawidłowego rozwoju. W nieprzekopanej glebie warzywa też urosną, ale zależy, jaka to jest gleba. Jeśli mamy glebę taką jak w worku ze sklepu ogrodniczego, być może faktycznie można darować sobie przekopanie, ale gleby słabsze, mniej uzdatnione np. kompostem, potrzebują tego zabiegu. W Polsce mamy gleby o różnej przydatności rolniczej. Występuje podział na klasy bonitacyjne od 1 do 6. Najlepsze pod kątem uprawy szerokiej gamy roślin są pierwsze 2 klasy, czyli 1. i 2., ale nie ma ich zbyt wiele w kraju. Prace związane z przekopywaniem gleby przeprowadza się też przy okazji wykonanych prac uprawowych i nawozowych jesienią ubiegłego roku. Przekopywanie jest konieczne w uprawie gleb ciężkich, gliniastych. Dzięki temu zabiegowi zwiększamy przewiewność i przepuszczalność gleby. Zabieg ten jednak warto wykonywać głównie przed nastaniem zimy, pozostawiając glebę w tak zwanej ostrej skibie, bez pełnego odwrócenia skiby, bez grabienia i wyrównywania, dzięki czemu będzie ona wystawiona na działanie mrozu, a także zbierze więcej opadów. Gleby lekkie, przepuszczalne i przewiewne można przekopać jesienią tylko po zastosowaniu nawozów, np. kompostu lub obornika, gdyż mają skłonność do przesuszania, gorzej chłoną i magazynują wodę, ale też stają się bardziej jałowe, a zawarta w nich materia organiczna szybciej ulega rozkładowi. Gleby lekkie lepiej przekopywać jedynie na wiosnę. Warto też nawozić je wiosną, gdyż łatwiej wypłukują się z nich substancje odżywcze. Jak sprawdzić glebę? Weź trochę do ręki i zgnieć. Jeśli luźno przesypuje się przez palce, jest zbyt piaszczysta. Taka, która zbija się w grudę i w ogóle się nie osypuje, jest z kolei gliniasta. Najlepiej, jeśli podłoże jest mieszane częściowo sypki, daje się zagnieść, ale jednocześnie nie zbija w twardą bryłę. Kolejnym powodem jest napowietrzenie gleby. Jesienne przekopywanie poprawia strukturę gleby. Listopad to ostatni dzwonek na jesienne przekopywanie. To podczas zamarzania i rozmarzania wody tworzy się w podłożu cenna struktura gruzełkowata. Ziemia pozostawiona w ostrej skibie gromadzi więcej śniegu, niż podłoże ubite i nieprzekopane. Wiosną, woda z rotopów wspomaga rozwój roślin, stwarzając odpowiednie warunki do szybkiego wzrostu. Patogeny wywołujące choroby roślin przechodzą w stadia przetrwalnikowe w postaci zarodników i grzybni, więc mogą zimować albo w glebie, na chwastach lub roślinie uprawnej, szczególnie na bylinach i wieloletnich, a także na porażonym materiale siewnym. Dzięki przekopaniu grządek przysypuje się glebą część patogenów, która wiosną będzie miała już ograniczoną możliwość migracji i opanowania nowych roślin. Zabieg przekopywania wykonuje się na głębokość 30 cm, czyli na wielkość łopaty. To nie przypadek. Na takiej właśnie głębokości znajdują się patogeny beztlenowe, które należy wydobyć na powierzchnię, aby je zniszczyć, i na taką głębokość należy zakopać patogeny tlenowe, które zginą zakopane pod glebą. Ważne jest więc, aby podczas przekopywania prócz części nadziemnej usunąć także korzenie chorej rośliny, jeśli grządka była zaatakowana przez chorobę. Warto wówczas też pamiętać o zmianowaniu, czyli sadzeniu warzyw z odmiennej rodziny niż wcześniej, co 4 lata, żeby patogeny nie miały szans ponownego ataku na tym samym warzywie kolejnego roku. Odkrycie gleby wspomaga walkę nie tylko z chorobami, ale także ze szkodnikami, np. drutowcami czy pędrakami. Głębokość 30 cm wystarczy, aby wydobyć szkodniki znajdujące się w glebie. Po przekopaniu ziemi formy przetrwalnikowe szkodników zostają wydobyte z głębszych warstw na powierzchnię, po czym giną wskutek niskiej temperatury lub zostają zjedzone przez ptaki.
Wbijamy szpadel i odwracamy nim wykopany fragment do góry nogami. Większość szkodników żyje, zimuje i żeruje w glebie, więc jeśli się ich nie pozbędziemy, możemy potem tylko patrzeć, jak warzywa marnieją. Do szkodników glebowych zalicza się choćby różne enicienie, skoczogonki, larwy niektórych chrząszczy, muchówek i motyli. Na przykład drutowce, pędraki, lenie, śmietki, rolnice. Gleba jest też schronieniem dla ślimaków oraz gryzoni. Drutowce i pędraki, żywiące się korzeniami warzyw, mogą to robić wiele lat, gdyż ich stadia larwalne niekiedy trwają od 4 do 5 lat. Przekopując glebę, pozbywamy się ich lub możemy przynajmniej zaburzyć ich rozwój. Warto pamiętać, że także ptaki pomagają w zwalczaniu szkodników i chętnie zjedzą wykopane larwy. Dżdżownice oczywiście chronimy przed ptakami, umieszczamy je z powrotem w glebie. Larwy chrząszczy z rodziny sprężykowatych, drutowce, rozwijają się w glebie od 4 do 5 lat. Największe szkody wyrządzają drutowce w 3. lub 4. roku swojego rozwoju. Najwięcej drutowców gromadzi się na łąkach, pastwiskach, na plantacjach wieloletnich traw oraz miejscach zachwaszczonych perzem. Rolnice to gąsienice, które w 3 pierwszych stadiach rozwojowych żerują na roślinie, po czym w 4. stadium schodzą do gleby i tam żerują na korzeniach, bulwach lub wychodzą w nocy na powierzchnię, podgryzają rośliny, które z tego powodu przewracają się. Jeśli chcemy mieć jednak 100% pewności pozbycia się glebowych szkodników, należy przekopać glebę na 2 szpadle, czyli około 60 cm. Powodem są pędraki. Rozwój ich trwa w naszych warunkach 4 lata i w tym okresie odżywiają się podziemnymi częściami roślin. Najbardziej żarłoczne są w 2. i 3. roku życia. W czerwcu ostatniego roku larwa schodzi na głębokość do 0,5 metra i się przepoczwarza. W sierpniu z poczwarek wychodzą młode chrząszcze, ale pozostają w glebie do wiosny. Dzięki zabiegowi przekopywania pozbywamy się chwastów i kamieni. Walcząc z chwastami musimy je wykopać. Niektóre z nich mają głębokie korzenie czy kłącza i zwykłe wyrwanie zielonej części może nie wystarczać, chwast odrasta, szczególnie uciążliwy jest pesz, pokrzywa czy oset. Pesz wykopujemy widłami w całości, gdyż cięcie go powoduje w rzeczywistości jego większe namnażanie. Chwasty nie tylko konkurują o stanowisko, wodę, światło oraz o składniki pokarmowe, jakie są w glebie, ale także mogą przenosić patogeny lub żywić szkodniki, a także je przyciągać. Najpierw pozbywamy się chwastów, potem przekopujemy glebę, usuwając ich resztki. Nie przekopuj gleby zakopując chwasty, bo i tak odrosną. Jeśli stosujesz środki chemiczne, zawsze należy je stosować zgodnie z załączoną instrukcją. Muszą być stosowane na kilka tygodni przed planowanym przekopywaniem gleby i w odpowiednim odstępie przed wysiewem. Chwastów możesz się też pozbyć, przykrywając grządkę na dłuższy czas ciemną folią i poczekać, aż chwasty wyginą, dopiero potem przekopać glebę. Przekopywanie ułatwia równomierne wymieszanie nawozów mineralnych i organicznych z ziemią ogrodową. Przekopanie i rozbicie grudek ziemi wpływa korzystnie na wymieszanie z podłożem nawozów. W trakcie tego zabiegu możesz od razu dodać do gleby naturalnych nawozów w postaci kompostu czy obornika. Przekopanie jest konieczne, jeżeli wiosną zastosowany był obornik, nawozy zielone lub wapniowe. Przekopywanie gleby wykonuje się odpowiednio wcześnie przed siewem, od 3 do 5 tygodni. Posadzone w przekopanej glebie rośliny będą się lepiej rozwijały. Gleba przekopana późną jesienią lepiej i szybciej się nagrzewa i dzięki temu wiosną można zacząć wcześniej ją uprawiać. Kompost możesz stosować jesienią jak i wiosną, natomiast obornik nadaje się tylko do zasilania gleby jesienią. Jest to wyjątkowo silny nawóz, który potrzebuje czasu na rozłożenie się, a zbyt świeży mógłby uszkodzić młode rośliny. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zastosować wiosną rozcieńczoną gnojówkę z obornika czy roślinną. Jeśli mamy glebę lekką, nawóz organiczny wzbogaci ziemię w próchnicę, zapewniając nie tylko więcej substancji odżywczych, ale dzięki temu możliwe jest lepsze zatrzymywanie wody w glebie i stworzenie lepszej struktury gleby. Jak przekopać ziemię z obornikiem lub kompostem? Nawóz należy rozsypać na glebie, a następnie całość dokładnie przekopać i wymieszać. Ważne, żeby nie zostawiać organicznych resztek na powierzchni, ponieważ przez utlenione związki mineralne nawóz traci swoją moc. Z czasem będzie wystarczało wymieszanie płytkiej warstwy gleby z materią organiczną. Pamiętajmy też o ściółkowaniu i wzbogacaniu gleby, by stała się zasobna w próchnicę i życie biologiczne.